Jestem w manufakturze tutaj naszej w Łodzi, no i tutaj macie perspektywę. Zobaczcie, jak ładnie wygląda to wszystko. No podejdziemy sobie. Dzisiaj lepiej oczywiście, nareszcie troszeczkę wypocząłem nerwowo po tym, wiecie, panu Nawrockim, panie prezydencie Nawrockim. Słuchajcie, zajmuję się astrologią mnóstwo lat. Kiedy zobaczyłem ten kosmogram, troszeczkę się zmartwiłem, bo pan Nawrocki jest, jakby nie było, rybą. Ryby są, powiedzmy, że specyficzne pod tym względem, że no cóż, jak ktoś zna życiorys Chrystusa, to wszystko wie. No także Judasz był Chrystusem, ale oni oboje razem, wespół zespół. No i teraz tutaj, czy będzie to człowiek, który będzie... Opa, udało się. Sekundę, bo słuchajcie, jestem w takim czymś. Widzicie, tutaj trzeba wyjść. O, już jestem na zewnątrz. Także tak to wygląda. I tutaj z panem prezydentem Nawrockim, bo to już trzeba tak mówić. Bardzo się cieszę, dlatego że pan były prezydent, Duda, jest rybą. A to jest, przepraszam, jest bykiem. Co ja gadamy, rybą. Ojejku, słońce. Teraz tutaj muszę przykręcić to wszystko, no ale jesteśmy na żywo, także na żywo, po prostu cały czas jesteśmy na żywo. I cieszę się, że tutaj po panu Dudzie przejął pan Nawrocki. Zresztą, co tu ukrywać, pan Nawrocki, pan prezydent Nawrocki? To, co mnie się najbardziej podoba, że jest aktywnym historykiem, nie jakimś tam pseudopolitykiem, tylko aktywnym historykiem, czyli z IPN-u, a tutaj są najważniejsze historie. Zresztą to, co tutaj pan Lech Wałęsa opowiadał o sobie, no to już wiadomo, o co chodzi. Niemożliwe, żeby ktoś taki jak pan Nawrocki chodził i krzyczał tam jakieś głupoty. To jest niemożliwe, to jest po prostu... Ale no cóż, możemy się wszystkiego spodziewać. A jeżeli zrobił film razem z chociażby... I teraz ta cała ekipa, łącznie z panem Centkiewiczem, profesorem Centkiewiczem, którego wyjątkowo sobie cenię jako postać i jako człowieka merytorycznego, bo to jest najważniejsze, merytoryka i też w pewnym sensie kultura osobista, która pokazuje to, w jaki sposób ta osoba eksponuje, jakie ma dowody, a dowody, no to są wręcz, co tu ukrywać, ale przerażające. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, ten czas, który był i wreszcie, nareszcie, według zasady, oczywiście można by było powiedzieć, że coś się zmieni albo się nic nie zmieni. Możliwe, że się nic nie zmieni, bo jednak zakorzenienie jest, ale przynajmniej zwrot ku temu, ku takim ludziom jak pan Braun, jak pan Bosak, jak cała ta ekipa, która zmaga się, a są to młodzi ludzie, w gruncie rzeczy, ja nie mówię tu o panu Bosaku, i reszta tych ludzi, którzy wychowali się tam gdzieś na Podlasiu, gdzie ta tradycja patriotyczna jest najważniejsza, gdzie się mówi o tym, że są to ludzie pozbawieni czegokolwiek, no właśnie pozbawieni najważniejszej rzeczy, honoru. Brak honoru u tych osób, to co ja tutaj zaznaczyłem w swoim filmie, że Polska AAK i Polska B, czyli BBB, jako brzydcy, paskudni, i jest raczej odwrotnie teraz. No i właśnie ta Polska, którą nazywano B,
ponieważ hołdowała tej organizacji, jaką była Armia Krajowa, to jednak, co tu ukrywać, wszyscy ci, którzy znają prawdę, są zawsze za AK. Ci, którzy boją się prawdy, są za Polską B. No i muszą się zadowolić, że jednak Polska, ta B, podniosła głowę dzięki właśnie takim chociażby osobom jak Dmowski, Witos i jeszcze inni. A są to, jakby nie było, osoby, które są dla mnie nie wzorem, a przykładem ideologii, tej ideologii, którą najbardziej sobie cenię. Słuchajcie, kończę, dlatego że jestem na przystanku tramwajowym. To jest ulica Zachodnia. O, zobaczcie, jak to wygląda. Akurat nikt nie jedzie, a my nie będę kończył, nieprawda. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że muszę przejść, bo tutaj tramwaje są do kitu, nie ma tylko tramwajów. Także muszę przejść na tą drugą stronę i na tej drugiej stronie dopiero będziemy szli przez dawniej, o, krzyk radości, przez Plac Śledzia. Tak, dokładnie, tutaj jest Pałac Poznańskiego, a to, co się znajdujemy tutaj, o, to jest Plac Śledzia. Kiedyś targowisko, tutaj sprzedawano śledzie, dzisiaj tylko pozostał zapach niewyjaśniony od tych fontanek. No ale dobrze, no niech chociaż tak będzie. Obszar jest bardzo ładny, trzeba przyznać, że ten obszar jest wyjątkowo atrakcyjny. Tam siedzi harcerz, ale kiedyś podejdziemy, porozmawiamy sobie o tym harcerstwie, ale chciałbym z prawdziwymi harcerzami, chociaż dzisiaj prawdziwych harcerzy znowuż przybywa i bardzo się cieszę, bo sam byłem harcerzem, czuwaj, i nigdy z tego się nie rezygnuję. Do końca życia się jest harcerzem, no i też mam takie zasady troszeczkę harcerskie. Co jest dobre, co jest złe. Z jednej strony, jeżeli się jest takim uczciwym harcerzem, dzieciaki świetnie bawią się w piłkę wodną. Słuchajcie, coś rewelacyjnego, zaraz wam pokażę. O! Słuchajcie, coś rewelacyjnego. Chłopaki i ten pies wganiający tutaj za tą piłką w tej wodzie, w tej fontannie. Fantastyczna zabawa. O, proszę. Rewelacyjna zabawa. Jednak dzieci mają świetne pomysły i to trzeba przyznać, że to jest twórczość taka artystyczna, można by było tak nazwać to doskonale. Bardzo ładny obszar. Jestem wręcz zachwycony tutaj. Zobaczcie, tutaj taki ten pomnik, krzaki, tam panie, ogrodniczki robią porządek. No i bardzo dobrze. O to chodzi, żeby miasto było piękne i jeszcze piękniejsze niż jest, bo Łódź jest smutnym. O, tutaj jaka ładna brama, proszę, proszę. Przyjrzyjcie się, naprawdę to pięknie wygląda. Tutaj trzeba przyznać, że zrobiono. O, akurat mi tu tramwaj ucieka. Bardzo ładny pomysł, bardzo mi się podoba te cegły, które są z rozbiórki wsadzone w takie kontenery metalowe. Dlaczego? Ktoś te cegły pobudował. Czasami ciężko jest wytłumaczyć młodemu człowiekowi, że nie mieszka się w płycie, czy w betonie, czy tam wiek, że kiedyś taką cegłę się ręcznie robiło. Ja jeszcze pamiętam, kiedy jeździłem do mojego kuzyna, który miał własną cegielnię i kroiło się strunami. Najpierw się walcowało tą, żeby nie było margla. Margiel to jest taki rodzaj wapna, który jak jest, to tę cegłę po pewnym czasie rozsadza. W cegłach takie białe cętki są, więc trzeba było
najpierw przewalcować tą glinę, następnie potem w takie specjalne złożyć, żeby ona tak się ustabilizowała. Słuchajcie, może by się udało nawet do tej... Nie uda się. No i potem się kroiło takimi strunami je. No i wypalało się w piecach. Fantastyczne były te piece, ogromne. Ja nigdy nie byłem przy tym wypalaniu, dlatego że to się robiło w odpowiednich momentach. Ale naprzeciwko mnie na Dąbrowie była cegielnia, ale no, strach tam było chodzić. A to, co miał, mówię, ten kuzyn, to miał na własną produkcję, na własne cele. To nie było tak, że to była jakaś manufaktura, która produkowała cegłę. Nie. I dlatego też ta cegła była no taka troszeczkę dziwna. Mamy zielone światło. Przechodzimy na drugą stronę. I bardzo się cieszę, że jesteśmy. Mamy trójkę. Zaraz Wam pokażę. Teraz będziemy jechać do... Zaraz zobaczycie, jak to wygląda tutaj. Tam daleko jest jeden z najstarszych kościołów łódzkich, w ogóle tutaj. To jest właściwie ta prawidłowa Łódź. Tutaj znajduje się właśnie te najstarsze. Nie wiem, no najlepiej jakby się wypowiedzieli archeolodzy, jak to jest z tą Łodzią, ale Łódź według tutaj wszelkich zasad to jest to miejsce. Łódź jest bardzo dziwnym miastem, dlatego że mamy mnóstwo placy, a nie mamy jakby swojego ratusz. Będziemy przejeżdżać, zresztą oglądaliście, zresztą tutaj Plac Wolności jest. O, i zobaczycie z daleka pomnik Tadeusza Kościuszki, ten, który potem uciekł do Szwajcarii ze Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone jak zawsze nas, Polaków, potraktowały dosyć cwanie, a potem jeszcze bardziej nas wyrolowali, bo sprzedali Polskę. No i dzisiaj musimy się wygrzebywać z tego wszystkiego, o czym opowiada właśnie pan Nawrocki i pan profesor Centkiewicz. To są wspaniałe osoby. Słuchajcie, ja wsiadam w ten tramwaj, będę po cichutku tutaj sobie siedział, bo nie chcę robić tutaj za dużej zadymy. Powiecie, jak to jest. No, dobrze. Jesteśmy w tramwaju. Zaraz pojedziemy, zaraz będzie plac i zaraz Wam pokażę. Ja sobie stanę tutaj, bo idealnie staniemy w odpowiednim miejscu. Także jesteśmy w bardzo ciekawym momencie. I tramwaj za sekundę ruszy. I żegnamy się z placem Śledzia i przejedziemy sobie w nowe miejsca. Następny przystanek Plac Wolności, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Farmacji, Muzeum Kanału Tętka. To jest Wolności, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Farmacji, Muzeum Kanału Tętka. To była ulica Nowomiejska i wjeżdżamy na Plac Wolności. No, tutaj nie potrzebne. No i przyjrzyjcie się tutaj właśnie. Następny przystanek Legionów, Zachodnia, Teatr Powszechny. Legionów, Zachodnia, Teatr Właśnie Powszechny. jest coś, słyszycie?
Legionów. To taka ulica, ja nie pamiętam jak się przed wojną nazywała ulica Legionów. No nie przypomnę sobie. Czy przed wojną też się nie nazywała Legionów? Nie jestem pewien, zupełnie nie potrafię powiedzieć na ten temat. No i wkręcimy w zachodnią. Ja rozłączę się dopiero za jakiś czas, pokażemy ten fragment, bo co tu ukrywać, no będziemy przejrzeć, chociaż właściwie moglibyśmy jeszcze zobaczyć to w inny sposób, a może jednak. Tutaj z tyłu mamy straż pożarną. Wyobrażacie sobie, kiedyś takich oddziałów było w Łodzi mnóstwo malutkich, były różne straże pożarne, znaczy różne. Była przypuśćmy ta miejska i także zakładowa. Pokażę Wam kiedyś tutaj taką zakładową, przepiękna jest to, ten budynek też, no i oprócz tego jeszcze później mówiło się o straży zawodowej i ochotniczej, tak? A w gruncie rzeczy właściwie wszyscy mężczyźni byli zorganizowani w straży po to, ponieważ pożary były normalnością. Zresztą jak znacie Ziemię obiecaną, też się skończyło to pożarem i też się skończyło to w pewnym sensie takim dziwnym systemem tragedii. Ale najważniejsze, że jedziemy do przodu i funkcjonujemy. Akurat zajęła dziewczyna moje miejsce, w którym chciałam usiąść, ale trudno, nie będziemy siadać, będziemy jechać. Teraz słuchajcie, teraz się będziemy przekręcać. Czy będzie 90 stopni. Przystanek zawodowy Puchwika. Za mną, o tutaj zaraz będzie Aleja Róż. Można, o właśnie tam daleko, o już, właśnie tutaj, a tutaj łaźnia rzymska kiedyś była, w tym miejscu, a to z kolei poradnia lekarska. Bardzo nie lubiłem tej poradni. Ona taka sucha poradnia, tacy dziwni ludzie tutaj pracowali łącznie z moim tatą. Przez krótki okres tutaj pracował. Na zastępcach oczywiście, dlatego że służba zdrowia była taka, że jak w wojsku, była to służba. Ten budynek jest z 1909 roku, no to proszę bardzo. A tutaj zobaczcie, wolny teren miastowości do zabudowy. A to była kiedyś architektura tutaj pracował podczas okupacji mój ojciec. Słuchajcie, tu robiło się różne projekty tego miasta i wyobraźcie sobie, że Niemcy postawili ten budynek jeszcze grubo przed wojną, bardzo głęboko. Także oni przewidzieli to, że ta ulica będzie bardzo szeroka, bo dzisiaj jest dwupasmówka, a kiedyś była to wąska ulica z tramwajem na środku, wyobraźcie sobie. Jak wjechała tutaj taka dorożka z właściwie węglarka, znaczy tutaj konie z węglem, no to te wszystkie samochody tutaj było dosyć interesująco, ten tramwaj, bardzo niebezpieczna to była ulica, bardzo dużo wypadków. Tutaj jacyś łodzianie machają, no i dobrze, że machają, ale nie znam tego człowieka. Ale dobrze, że zauważył, że coś mówię. Tutaj właśnie budynek, a zaraz wam pokażę, w którym miejscu stacjonował mój dom. W tej chwili już tego miejsca nie ma, tylko zostały te dwie akacje, które tutaj widzicie. O właśnie te. No i to jest ten parking. No dzisiaj już budynków nie ma. Zobaczcie, jak to wygląda. Dosyć smutnie. I zobaczcie, tam kiedyś mieszkali ludzie i fantastyczni ludzie. Potem żeśmy się spotykali przez jakiś czas, zupełnie w dziwnych okolicznościach. Po drugiej stronie jest
pałac, ale kiedy idzie Wam go pokażę. No i tu mamy ulicę Zieloną, a tutaj jest Akademia Medyczna, to co widzicie. I kiedyś ta Akademia Medyczna była mykwą, a obok stała synagoga. Jedna z piękniejszych w Polsce, ale Niemcy ją zburzyli. Szkoda wielka, bo przepiękny budynek o tej tradycji tutaj. Zresztą ja tutaj nie pokazywałem, ale przyjeżdżaliśmy obok szkoły Pereca. Jedna z najlepszych szkół, jaka była w Polsce. Kształciła wybitne osoby, zresztą bardzo dużo osób. Nawet możecie się spotkać z takim filmem o tej szkole, pamiątce. To właśnie bank, to co widzicie. Następny przystanek Kościuszki. Ja też kiedyś zrobimy takie filmy o architekturze, ale chciałbym o tej architekturze tak pod względem astrologicznym i związane z tym układy masonerii, która tutaj jednak królowała w mieście Łodzi. I tutaj było sporo tej masonerii. Jakby nie było tutaj, nie wiem ile było rytu, bo na tym się aż tak dobrze nie znam, ale macie tutaj jeden z ciekawszych budynków, który jest odnowiony. Bardzo dziwna architektura w Łodzi jest, ponieważ architekci ścigali się co do tych budynków. To już są budynki międzywojenne. Kiedyś było zaszczytem tutaj mieszkać, a dzisiaj raczej utrapieniem. Każdy stąd ucieka, ile mimo to, że te mieszkania są jakby na piedestale, ale są miejsca, które są bardziej uduchowione i lepszą mają reputację niż tutaj mieszkać w takiej kamienicy, ale centrum miasta Łodzi, no i to wszystko tutaj przestrzenie puste, one, to jest po prostu brak inwestycji. Także ze względu na to, że tutaj te działki były za darmo rozdawane, właściwie za złotówkę i można było taką działkę dostać. No i się budowało dom. Na początku były to drewniaki, a później właśnie weszli kamienicznicy i kamienicznicy zaczęli budować takie budynki. To są ostatnie budynki, ponieważ to była ulica Spacerowa. Dzisiaj jest Aleja Kościuszki, a kiedyś Spacerowa. Było to środkiem. Jak jesteście w Częstochowie, to w Częstochowie jest podobna zabudowa właśnie tutaj, jak idziemy na Jasną Górę, że środkiem idziemy, a po bokach były drzewa. Tych drzew nie ma. Ja jeszcze pamiętam te drzewa i są tutaj nawet takie miejsca, gdzie no była Puszcza Łódzka, bo tutaj była kiedyś puszcza. Także i to wcale nie tak dawno, tak sięgając 300 lat wstecz, to tutaj dęby i następny przystanek Piotrkowska Centrum. akurat nie mogę Wam pokazać tego, nie będziemy przejeżdżać, ale któryś z tych drzew, ale tam w głębi jeszcze to są pozostałe. O, właśnie tutaj co widzicie wzdłuż, tam dawniej był pałac ślubów i właśnie któryś z tych drzew jest z tej Puszczy Łódzkiej tutaj pozostałością i kilka drzew tutaj jeszcze jest troszeczkę dalej. Tutaj moi koledzy mieszkali, to jest moje miejsce wychowania. Jakby nie było. Tutaj stąd dopiero startowałem, a teraz wysiadam i przesiadam się. Na razie. Piotrkowska Centrum. I Muzeum Kinematografii. Jakby nie było, skwer nie czeka.
człowieka powstania warszawskiego i kierowcy osobistego generała Ottona. Park Żerwisko. No i koniec jest. Witam, 8 sierpień 2025 rok. Wczoraj manufaktura. Dzisiaj z kolei dalsze opowieści, ponieważ tam nie skończyłem, o panu prezydencie Nawrockim. Nie chcę tego wszystkiego robić, co inni robią, bo to nie ma sensu. Jedna rzecz, że chciałbym opracować ten życiorys. Nie ma godziny urodzenia. Robią na 12. Jeżeli się robi na 12, trzeba wiedzieć, co się mówi, dlatego że granice rozsądku tego szkolnego, który jest archetypowym, także tutaj wierzyć w bajki nie można. To, co ja zrobiłem tutaj razem z jedną z youtuberek, zauważyła te rzeczy, jednak mnie to bardzo pasuje. Ciekaw jestem, chciałbym to skonfrontować z jakimś astrologiem, ale w rzeczywistości teraz sezon urlopowy, ale mam nadzieję, że dotrę do tego kosmogramu w jakiś sposób. No może nie jutro, nie pojutrze, tylko gdzieś za rok, za dwa, ale zawsze jest przyjemność. To taka ciekawostka, to właśnie Księże Młyny. My pójdziemy sobie, tylko nie pójdziemy tak jak zawsze, idę tutaj tą stroną i wchodzimy przez park, to pójdziemy teraz przez Koci Szlak. A Koci Szlak zaraz jest tutaj niedaleko, także przejdziemy tutaj. O, widzicie, tam gdzie jest torowisko, to jest już tutaj akurat światła, kolej tędy. Właściwie czy mogłaby pojechać, no taka parę centymetrów, tak. Jeżeli będzie jakaś impreza, na pewno coś się stanie, bo ktoś wykorzysta tutaj to torowisko. Tory nie przechodzą przez jezdnie, czy przechodzą? Są zaznaczone, ale nie przejeżdżają. Zaraz wam pokażę. O. Ojojojoj. Tory są, ale już się tam kończą i koniec zabawy. Nie ma dalej. Zlikwidowano te nasze tory. A tutaj mamy Koci Szlak. Proszę, Muzeum Lalki tutaj nawet jest. No i dobrze, że muzealnicy są. Szkoła filmowania nawet jest. Proszę. Nawet nie wiedziałem o tym. Niektórzy kombinują po prostu. I dobrze, że kombinują. Na tym polega cały widz. A tutaj, tak jak mówiłem, kiedyś pokazywałem plac pana Szrama. Akurat to jest główny koncert. O, tutaj. Zaraz wam pokażę. Szkoda, że nie żyje, bo urodził się w Bydgoszczy. To, co ja się orientuję, studiował w Toruniu. Ukończył konserwację zabytków, ale w tej formie właściwie archiwistycznej i bardzo dobrze zarchiwizował cały Księży Młyn. Powstała dzięki niemu, co tu ukrywać, Muzeum Kinematografii i wiele jeszcze innych rzeczy, które są wyjątkowo cenne dla naszego miasta. No i tutaj mamy Szkołę Sztuk Pięknych, dawne liceum handlowe. Śmieszna historia z tym, ale kiedyś może uda się opowiedzieć to wszystko.
Tutaj mała scena, bardzo mądrze zrobiona, że tutaj na Księżomłynie jest jakaś taka scena, co prawda z kostki brukowej. I to wszystko tak troszeczkę brutalnie wygląda, ale jak to się mówi, na wieki wieków i po to jest. No więc tutaj teraz tak. Trzeba brać pod uwagę, że to jest miejsce związane bardzo mocno z pracą, bardzo mocno z fabryką. To szkoła była też postawiona przez, teraz nie wiem, czy Scheiblera i Gromana oni we dwójkę postawili, czy tylko Groman, czy tylko Scheibler. Nie umiem na ten temat odpowiedzieć, to trzeba by sprawdzić w archiwach. Oczywiście, że pan Antoni Szram, z którym kilkanaście razy żeśmy się spotykali ze względu na to, że kiedyś byłem razem z Kasią Pawlak tutaj w jej stowarzyszeniu i tam żeśmy prowadzili to stowarzyszenie, a pan Szram był naszym opiekunem kulturowym i mieliśmy też, to było jedno spotkanie, drugie spotkanie to ze względu, że spotykaliśmy się na wszystkich pokazach artystycznych i filmowych i jeszcze kilka razy, a w dodatku był przyjacielem moich znajomych, o których właściwie już nie ma sensu opowiadać, dlatego że to tak dawne czasy. No proszę, jest wystawa i wstęp wolny. No i tutaj mamy, no wiecie co. A właśnie Księże Młyny. I teraz tak, jeżeli byśmy patrzyli na te Księże Młyny, to byśmy musieli się zastanowić, co to za znak. No oczywiście, że skorpion, nic więcej jak nie skorpion, jak ciężka praca i wytrwałość. I co tu ukrywać, ogromne pieniądze. Pieniądze tu były zawsze bardzo ogromne i czy są dzisiaj? To zależy, z którego punktu widzenia przyglądamy się. Z punktu widzenia jakby możliwości są ogromne Księżego Młyna, ale niewykorzystane i nie będą nigdy wykorzystane, dlatego że po prostu brak inicjatywy to jest numer jeden. Druga sprawa, wracając do pana Nawrockiego, właśnie to jest to samo, że my lubimy krytykować, lubimy tutaj robić tą sytuację taką, o, zobaczcie, coś pięknego. Zaraz wam coś pokażę. To jest prawdziwa niespodzianka. Słuchajcie, pół Łodzi było tak zrobione, to są tak zwane kociołby. Najlepiej jak w tym się chodzi, kobiety chodziły w szpilkach. Fantastyczny moment. A już biegać najbardziej uwielbialiśmy, wiecie jaki sport? Brało się taką, to się chyba frajerka nazywa, fajerka, metalowe kółko od pieca z takim drugim drutem wygięty. A poczekam aż przestaną rozmawiać, bo przejmują głos. Poczekamy. W platformach różnych malują człowieku te wielkie takie platformy na oceanie, czy na morzach człowieku, jakieś są te gronie. I teraz tym drutem się popychało po tych kamorach i słuchajcie, hałas był nie z tej ziemi, ale zabawa była przednia. Biegaliśmy po różnych miejscach, różnie, no bo to trzeba przyznać, że wtedy była, nazwijmy to, społeczna bieda. To nie było tak, że byli bogaci ludzie. Nie, była bieda, odbudowaliśmy Warszawę, odbudowaliśmy wszystko. Miało się dwie pary spodni, to było już się bogatym, a właściwie jedną parę, jakąś bluzkę z jakiejś bawełny, czy tam jeszcze z czegoś, koszulkę jakąś. No i to wszystko było taka prawda i zuchy, buty. Pamiętam dokładnie. Zuchy lub nazywaliśmy je traktory, także niektórzy mieli narciary.
Narciary już były czymś. Mówię o dawnych czasach i jak to wyglądało. I słuchajcie, proszę jak ładnie. Ładnie to wygląda tutaj. Nawet nie wiedziałem, że tak wygląda. Tutaj jest tak dosyć sympatycznie. O. A wejdziemy sobie na środek. A dlaczego mamy nie wejść na środek, jak możemy środkiem iść? Właśnie mówiłem wam wczoraj o ulicy Aleja Kościuszki. Więc tak jakby tutaj z tej strony jeździły samochody i z tamtej strony. A środkiem no był taki promenada. Nie pamiętam jak tramwaje, czy tramwaje jeździły po spacerowej, czy nie jeździły, nie przypominam sobie, ale widzicie jak to wygląda tutaj, to miasteczko robotnicze, bo tak trzeba to nazwać, że tak to wygląda. I o co mnie chodzi? Dlatego, że jest w tej chwili możemy sobie dojść do tej straży pożarnej, którą tam mówiłem wam, a przecież jak już iść, to iść, a to miasto niby nie ma dużo skorpiona, jednak bardzo dużo skorpiona jest w tym mieście, bardzo duże pokłady finansowe, bardzo duże pokłady, co tu ukrywać, majątkowe, no i kapitałowe i to wszystko, co się dzieje. Też tutaj była kiedyś ekonomia i do tej pory jest Wydział Ekonomiczny. Jeden z ważniejszych, bo jakby nie było czasami Poznań, czasami Kraków, czasami no i właśnie Łódź, ale to trzeba brać pod uwagę jedną rzecz podstawą. O, i mamy studnię. Co prawda nie wiem, czy to jest historyczna studnia, czy tylko wykombinowana, bo ja u siebie na podwórku też mam miejsce na studnię. Może będziemy reaktywować ten czas. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, to jest ta studnia i w tym momencie mamy tutaj taką wodopój i na dole brudna woda dla piesków, żeby pieski... Ja nie mam dobrego zdania tutaj o tym podawaniu brudnej wody pieskom, bo uważam, że pieski muszą pić czystą, a psy mają to do siebie, że wypiją właściwie każdą wodę. Hodując wiele lat psy i zresztą wiecie, że mam harciczkę i harciczka pije bardzo czystą wodę. No nie mówię, że mineralną, bo to nieprawda, ale staram się jak najbardziej czystą. No i jesteśmy w tym momencie już zupełnie tutaj w bardzo dziwnym miejscu. A czyli no, muszę tak stanąć, żeby tutaj można było pak. O! I macie cudowną ziemię obiecaną. Co prawda to nie jest poznański. Tutaj jest Scheibler i Groman i ta fabryka, ale ta fabryka brała udział w filmie i niech będzie, Boże jedyny. No troszeczkę jakby zabawy. I teraz idąc dalej, zaraz znajdziemy się właśnie w straży pożarnej i tutaj oczywiście w tych budkach tam bardzo wysoko, nie wiem czy widzicie, o, oj. Tutaj takie budki na górze są, tam siedziały osoby i przeglądały się przestrzeń, gdzie się pali, gdzie jest dym. A słuchajcie, dymu i kominów było mnóstwo. Łódź miała komin na kominie i kominem popychane. Dlaczego? Dlatego, że każde mieszkanie miało piec. Mało tego, że miało piece, miał własny komin. Tutaj nie było tych portkowych kominów, które są na ogół na świecie po to, żeby nie płacić podatku. Rosjanie w zaborze rosyjskim. Dom miał jeden komin, bo od komina się płaciło podatek. To było też dobre. No i właśnie tutaj w Łodzi tak nie było. Był jeden komin oczywiście, ale w tym kominie było pełno dziur i zresztą, już. No i to, co widzicie tutaj z tyłu, to jest właśnie, zaraz wam pokażę, straż pożarna. O, i macie tutaj. Przepięknie zrobiona. To trzeba przyznać, że bardzo ładnie zrobiona. O, nie podoba mi się. Za szybko ustawiłem kamerę, ale tutaj macie, o, dokładnie
możecie się przyjrzeć. No i ja tutaj już kiedyś przechodziłem tędy, ale nie... jedzie. No nieładnie. Ale widzicie ten bruk cudowny. Ten bruk, kiedy przyjdzie deszcz, wygląda fantastycznie. No i jedziemy do góry pomaleńku, pomaleńku. Oj, bardzo mocno, szybko, tak jakoś nieładnie, nie lubię tak szybko jeździć. No i mamy tutaj właśnie fragment jakiegoś urządzenia pożarniczego, prawdopodobnie jakieś pompy. Ci, którzy znają niemiecki, mogą sobie odczytać. Także już wiecie, o co chodzi. Mimo to, że mieszkałem w Austrii, nie znam niemieckiego. Znaczy, pojmuję, wiem, o czym mówią. Nie daj Boże, jakby zaczęli pyskować. Wtedy tak. Ponoć język się zaczyna od bluźnierstw. Także tutaj mamy, no tak jak mówię, to się nazywa lofty. W pewnym momencie był tu zaszczyt mieszkać. Dzisiaj raczej nie. Raczej no nie są to super mieszkania. O, tutaj macie tak komfortowe mieszkania dla studentów. Nie wiem, czy w takich białych warunkach, chociaż lubię bardzo biały kolor, a czy bym chciał tak mieszkać, dlatego że biały kolor jest w pewnym sensie depresyjnym kolorem. Trzeba działać wtedy światłem i wieloma rzeczami. Oczywiście to jest ta szkoła skandynawska, ale tam jest zupełnie inaczej. Ta oszczędność w tym naszym życiu, jeżeli w tych pamiątkach, w tym wszystkim, w tym IPN pana Nawrockiego i tych wszystkich konfliktów, które mamy w sobie, bo bardzo często, co tu ukrywać, co innego mówi jeden dziadek, co innego drugi dziadek. No i mamy w tej chwili tą burzę przy stole piwa i wódki i awantura straszna, bo to ubot. No trzeba to umieć wypić i skonsumować, a wtedy rozpoczynają się różne czkawkowe metody. No i spotkanie z lwami. A ponieważ jesteśmy w czasie lwa, no więc wiecie, o co chodzi. I lwy są bardzo popularne w tej mieszance alkoholowej. No cóż, przyglądamy się tutaj, jak to wygląda. No proszę, to jakieś zrobiona, po prostu, zaraz wam powiem, tutaj niektóre budynki są pod władaniem Urzędu Miasta i miasto kombinowało, zrobiło przedszkole, to przedszkole, nie wiem czy jest, czy nie jest, ale to przedszkole nie miało zbyt, tu nie ma dzieci. Od tego trzeba rozpocząć, że tu jest brak kompletnie dzieci, tu jest w ogóle pustynia, troszeczkę mieszkania też. Wyrzucono wszystkich autochtonów, krótko mówiąc, niektórzy wrócili, a tutaj są rodziny, które mieszkają właściwie jeszcze przed wojną. Są takie, były takie, ale oni już nie chcą. Wolą gdzie indziej, dostali mieszkania. Potem też były perypetie, bo chciano je, konserwacja tych budynków nastąpiła. No takie podejście skorpioniaste, właśnie jakie chciałem tutaj wam wytłumaczyć. No i trzeba ryknąć po prostu z punktu widzenia lwa. I to jest najbardziej smutne, że tak jest. Tutaj odbywają się jakieś pseudoimprezy ukulturalniające, miały być tutaj artystyczne. Artyści w dzisiejszych czasach, no trudno, ale artysta tak jak dlatego też no, głodem przymiera, no co to ukrywać. Ci, którzy są wielkimi artystami, to są wielkimi artystami, a także wylansowano takich dziwnych artystów, dziwnych poetów, nawet dostają Nagrody Nobla, ale w rzeczywistości to, co mówiłem wczoraj, dlaczego nie Herbert, dlaczego nie Lem? Pytania proste, a odpowiedź bardzo trudna i nie można się z tym pogodzić, bo jeżeli się zna
cokolwiek, a w dodatku jeżeli się jest zagorzałym człowiekiem prawdy, no to w tym momencie IPN się kłania z panem Nawrockim, z panem prezydentem Nawrockim. To jest najciekawsze, że ciągle wracamy do tego samego punktu i bez tego punktu. Dlaczego mówię tak często o tym? Dlatego, że musimy się skoncentrować na jednym, na prawdzie. Prawdę w tej chwili, prawda, 3 razy kłamstwo powtórzone znikło i jest prawdą i staje się przeszkodą. No więc w tej chwili, jeżeli przyglądamy się osobom, a w dodatku tym celebrytom, którzy opowiadają bajki, którym to odpowiada, bo jakby nie było, znaleźli się tutaj. Między innymi w tym mieście chcieli nas pozbawić tutaj też szkoły filmowej, która jest lada moment stąd, bo tutaj właściwie nie tędy, ale gdyby zaraz przejdziemy przez park i z boku parku mamy szkołę filmową i to wszystko, co się dzieje. I teraz no cóż, ta szkoła filmowa, Łódź nie jest miastem filmowym, Warszawa i to Praga jest miejscem filmu, który się przeniósł do Stanów Zjednoczonych, no i powstał ten Nowy Jork, a potem Hollywood, tak, no to wiemy o tym, że to są wytwórnie nasze, polskie i czy Łódź miała tam jakieś początki, jakieś próby, ale to nie za bardzo. Po wojnie tutaj akurat w Pałacu Kony, gdzie Kona wysłał jakimś cudem swojego syna, czy też do Rosji, no i wrócił tutaj do Rosji, ale tej sowieckiej oczywiście. I wrócił tutaj i założył tą szkołę filmową, bo był filmowcem, no i w ten sposób w pałacu pana fabrykanta Kony jest dzisiaj szkoła filmowa. No i tak się dzieje. Także założył radio, nie pamiętam które, czy było chyba Radio Parada jednak, ale nie jestem pewien, czy... Nie. Radio Parada należała zupełnie do kogo innego, ale wiecie, no i teraz trzeba brać to pod uwagę, że te wszystkie media musiały mieć licencję i teraz zwróćcie uwagę, jak to funkcjonowało, a trzeba brać pod uwagę, że informacja no, jest najlepszym punktem działania. I znowuż, jeżeli patrzymy na film jako film, oczywiście, że są to ryby. Spojrzenie okiem rybim, spojrzenie poprzez szkiełko. Ale informacją są bliźnięta. No tak, ale tą informacją, tylko tą prostą informacją, a już taką zawikłaną to jest wodnik. No i właśnie ta epoka wodnika, która śmierdzi teraz właśnie najbardziej, bo ona ulega jakiemuś, no powiedzmy, że nawet zboczeniu kulturowym i to wszystko, co się dzieje w tej chwili, to jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli to wszystko pójdzie nie w tym kierunku tak zwanej rzeczywistej prawdy, no to i nareszcie naród wybrał pana Nawrockiego jako rzeczywistą prawdę, ponieważ on z panem Centkiewiczem będą wyszukiwać, a pan profesor Centkiewicz, przepraszam, jest postacią, która wyraźnie tłumaczy, jak to wygląda, ku czemu to idzie i jak to funkcjonuje. No więc tutaj mamy taki troszeczkę wyjaśniający temat, dlaczego to tak jest i dlaczego to się tak dzieje. No bo w rzeczywistości prawda musi wypłynąć. I teraz jeżeli patrzymy na to, to wrzask tych wszystkich osób, które mówią, że to jest niedobre, że to jest złe, że w ogóle oni nie przyjdą, że oni nie honorują, że w ogóle zboczenie jest to, że no to jest nieumiejętność po prostu świadomości kultury. Bo ta kultura, która by miała zaistnieć, to by była kulturą tego typu, że nie miałbyś nic i miałbyś być szczęśliwym. No nie wiem, czy mając nic, no jest się szczęśliwym i nie chcę w tej chwili, bo akurat pokazać wam, jak się trzyma rączki i puka o kolano i wtedy słychać, że ma się pełne pieniążków, a w rzeczywistości jest to tylko powietrze i nic więcej. No więc tutaj bym się zgodził z tym, że
takie nic i taka zabawa dla dzieci jest świetna, ale jeżeli patrzymy pod względem rozwoju psychicznego i rozwoju kulturowego i w dodatku nas, jako tutaj Lachów czy Słowian, ja wolę jednak to Lachów, no to raczej kłaniałbym się zupełnie ku czemu innemu. I dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, że no właśnie tutaj zaraz wam pokażę. Z tyłu mamy tutaj o tak, a z przodu mamy o tak. No i idziemy w tamtym kierunku no i będziemy za chwilę w parku, po którym chodzę, no i będę przechodził na pewno koło ławeczki, którą sobie uzurpuję ku świadomości jakiejś tam youtuberki, która no trzeba przyznać, że miała troszeczkę. I teraz patrzmy na to, że te osoby, które mówiły o panu Nawrockim źle, czy w ogóle śmiały podnieść jakby tutaj te wszystkie zarzuty, które są niesprawdzone zupełnie, bo jeżeli ktokolwiek cokolwiek robił, no to by trzeba było naprawdę się czasami zastanowić, gdzie studentów nie było, już najbardziej tych, którzy wiszą na ścianie, na linach i myją okna, czy myją wieżowce, bo chcą zarobić jako taternice, a pamiętam o tym, że to Puchatek, czy tam jakoś tam to środowisko studenckie w ten sposób zarabiało. Akurat nikt z nich nie spadł, bo byli szczęśliwi. Ale szczęśliwi tylko dlatego, że mieli pieniądze, no i mieli dużo szczęścia, że nie runęli w przepaść życia. No i mamy tutaj taki fragment, że to wszystko się dzieje w taki, a nie inny sposób. No i mamy właśnie taką świadomość tego wszystkiego, co jest i takiego myślenia. No więc to myślenie, jeżeli jest ktokolwiek opowiada o takich rzeczach, a tak jak mówię, że te osoby, które będą chciały i napiszą, to chętnie wyślę im ten materiał, który został rozpowszechniony pomiędzy no, osobami wówczas, żeby szkalować tutaj pana prezydenta. No i oprócz tego, no co tu ukrywać, nie mogę nie powiedzieć, że nie pan Gibaszewski jako astrolog poddał się temu reżimowi. Zresztą wcale się nie trzeba dziwić, ponieważ no, cały czas klakierował tej opcji i uważał, że tutaj wypłynie, a dla mnie od samego początku, kiedy stanął na zajęciach naszych tutaj w stowarzyszeniu u dziewczyn i zaczął śpiewać sobie tą ekspansję. No, jak to nazwać, religii muzułmańskiej, tak, a właściwie to źle powiedziane, bo jest to, jakby nie było, islamu, a śpiewać surę jako, przypuśćmy, postać wierząca i stojąc na podejście do iluś osób i to pokazując, jakim się jest zdolnym, no to przepraszam, tak jakbyśmy śpiewali piosenki, które tutaj kiedyś brzmiały za Niemców i tutaj na ulicy Przędzolnianej nawet mam takie zdjęcie, kiedy Niemcy tutaj stali w szeregu i któryś z przywódców SS i nie tylko tutaj pokazywał swoją wyższość III Rzeszy. No i ta III Rzesza dzisiaj właściwie odradza się. No ale my jesteśmy Polakami i potrafimy to zlikwidować i potrafimy, ponieważ jesteśmy wyczuleni, a w dodatku no, mamy taką swoją przywarę, która jest chyba najbardziej dziwną przywarą, że zawsze walczymy o wolność, obojętnie kiedykolwiek i czujemy to
nie wiem czy w kościach, bo to w kościach chyba nie, tylko nasza natura jest taka, że my jesteśmy wolni, niezależni, to w zależności obojętnie od jakiego wyjdziemy punktu społecznego, czy to będzie chłop, czy będzie dziad, czy będzie milioner, czy będzie to jakiś konstytucjonalista i tak w pewnym momencie ruszy do boju za wolność wszystkich nas i nie będzie tolerował żadnego uzurpowania do miejsca, tak tutaj youtuberka chciała, żebym uzurpował, bo coś tam powiedziałem, chociaż przeglądałem kilka razy, ale po prostu świadomość jej jest taka właśnie, nazwijmy to po imieniu czerwonoarmijski, a nie inaczej, bo jest to przykre, dlatego że dla wszystkich nas tutaj ta wolność jest bardzo ważna i nikomu nie odbieramy jej. Mówimy proszę pani, proszę pana i to pan, pani świadczy właśnie o tej, a nie innej kulturze. No i to jest właśnie ten punkt wyjścia rozwoju i szlachetnego kontrolowania swoich myśli, co niektórym poniosło, no chociażby tutaj przedstawicieli sztuki, aktorów niektórych, którzy chcieliby, żeby było tak jak Świetnie, wózeczek uciekał, dziecko zostało. Wspaniały widok. Dziecko stoi, a akurat mama nie usłyszała, a ja nie chciałem wrzeszczeć. A dziecko stoi, wózek ucieka. Bo tu jest górka po prostu. Świetne. Animacja kultury. Ale dobrze, nie będę zaczepiał. Czasami zaczepiam, czasami też. Zresztą mi taka wsetka. Chyba będzie musiała się nauczyć zaczepiać ludzi, pytać się, co myślą o astrologii, co myślą o tym, co myślą o tym, co myślą o tym. Tak jak było już w tej chwili, kiedy przyjdzie działanie pana prezydenta Nawrockiego, będziemy mogli chyba podnieść głowę bardziej wyżej. Wszyscy ci, którzy są twórcami i niezależnymi tymi twórcami prawdy, ci, którzy są, patrzy się, bo pióro leży, takie czarno-białe, ale to jest jakiegoś gołębia po prostu, bo tutaj jest pełno. Zresztą to są obrożne gołębie. Latują na wiosnę i jesienią, już zimą nie ma, bo one przecież tylko trawką żyją. Są troszeczkę inne i w tym parku jest ich sporo, a były kiedyś pod ochroną. Pamiętam, kiedy bardzo chciałem go obejrzeć i nie było. To nie jest ten gołąbek pokoju, ale może tak, gołąbek pokoju to jest zupełnie co innego, które tutaj namalował Picasso kiedyś, ale on też był taki troszeczkę i to właśnie jest najgorsze, że sztuka wymaga pewnego hołdu i ten hołd złożył, co tu ukrywając, Marks i marksizm preferuje sztukę jako źródło utrzymania przede wszystkim tego najgorszego rzeczy, jaką jest ideologia, to jest numer jeden, a druga rzecz, która jest bardzo niebezpieczna, to jest to, że sztuka jest źródłem tej ideologii właśnie komunizmu. Wszyscy równi i to, co plastyk chce, to powinien dostać bez względu na to, co robi. I dlatego też czasami wpada się na jakieś głupie pomysły i tak zwanym twórcom ideowym poddaje się dosłownie na tacy jego głupotę i płaci się za to. Takich plastyków dzisiaj jest mnóstwo i oni dostają, ci twórcy dostają
apanarze dostają ogromne finanse na działania chociażby teatralne i nie tylko, które są zupełnie pozbawione jakiejkolwiek znajomości sztuki, bo jest to tylko wyłącznie szydera i nic więcej. Jeżeli przyglądamy się, jest małe zwycięstwo, słuchajcie, widzicie? Nasze ławeczki są wszystkie puste, no więc szybko usiądziemy na swojej ławeczce, zajmiemy tą ławeczkę astrologiczną, która to była, nie pamiętam już. Nie wiem. Posiedzimy chociaż sekundkę, bo przecież jesteśmy stworzeni do tego, żeby tworzyć to, co jest najpiękniejsze, więc twórczość. A twórczość wymaga ofiar, a ofiary to jest Bóg zapłaci. To jest największe zwycięstwo sztuki, że sztuka broni się sama i prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Tak, to jest rzeczywistość taka, a nie tam tworzenie marksizmu i leninizmu. Sztuka nie wymaga, jeżeli ktoś tworzy tą sztukę i wszyscy chcą ją oglądać, czy chcą w nią inwestować, to zapraszamy. A jeżeli ta sztuka jest tylko wymysłem chorego człowieka, no to trudno. No, chociaż taki twór był, chociaż tutaj Van Gogh, który w gruncie rzeczy nie sprzedał żadnego obrazu oprócz kilku, a rodzina Van Gogha doprowadziła do tego, że jest dzisiaj największym sponsorem i mecenasem sztuki jednego autora. I to jest najważniejsze, że potrafili odkupić wszystko. Co prawda tam królowa angielska rości sobie pretensje, że ma 2 obrazy czy 3. Potem tam jeszcze na pewno gdzieś jakiś obraz jest przemycony, trzymany w sejfie głęboko samego twórcy, ale rodzina Van Goghów zrobiła to. No nie, to nie jest obraz Van Gogha, bo my to sprawdziliśmy i mamy ku temu dowody, bo przecież nasz członek rodziny spisywał wszystkie i wszystko i jesteśmy tacy no i właśnie mamy tutaj. No więc tutaj każdy marzy, żeby mieć twórcę typu Van Gogh, zresztą co tu ukrywać, mój profesor, który malował, dzisiaj rodzina właśnie ma kilka tylko obrazów. Ja o dziwo zostawiłem w swoim domu rodzinnym obraz mojego profesora, bardzo żałuję, że go nie mam w swojej kolekcji, ale to jest żaden problem gdzieś znaleźć, odkupić i żeby było, ale to nie jest to, bo obraz dany przez samego autora, czy kupiony u samego autora, jest czymś, to jest sakrum. To jest sakrum, to już jest modlitwa pomiędzy chęcią, a każde dzieło, które jest tworzone przez nas, artystów, jest naszym dzieckiem. I pozbyć się tego dziecka jest bardzo trudna, a wycena tego dziecka jest jeszcze trudniejsza, a strata tego dziecka jest po prostu rozpaczą. I wiele razy, mimo to, że mam tych obrazów kilkanaście, identycznych, bardzo podobnych, kiedy one są kopiami Matki Boskiej i to ikony, tak, są dla mnie cenniejsze w tym moim domu, niż tam, gdzie idę i przyglądam się czasami. W niektórych domach jest naprawdę dużo moich dzieł. I czuję to coś, że one mają ogromną wartość, ale dla mnie i dla tych osób, ponieważ one tam są. A dzisiaj już czas zmienia i właśnie to jest to. I to jest właśnie ten IPN myśli mojej, którą proszę zwrócić uwagę, że ona także dotyczy Was i całej historii, ta, która jest w tym zakłamaniu i procesie. Właściwie dlaczego tędy? Pójdziemy tędy. Taką alejeczką dziwną. Nie będziemy szli tutaj poprzez schody, a pójdziemy sobie taką alejeczką. Często tędy wchodzę, ale
nie wychodzę, no ale dzisiaj na złość wszystkim będę chodził zupełnie innymi szlakami, bo co tu ukrywać, ujawniać będę inne czeluści przyjemności. I zobaczcie, jak to wygląda. O. Tutaj oczywiście taka mosteczek taki dziwny, który prowadzi do dzisiejszej restauracji, a kiedyś domu ogrodnika. Zresztą kiedyś tutaj zrobimy jakiś taki przegląd tego wszystkiego, ale wolałbym to zrobić z fachowcami, którzy pamiętają. To moja koleżanka i jednocześnie przyjaciółka naszego domu, pani Beata, doskonale wie, o czym tutaj rozmowa, jak to wygląda. A i znała tego i już chyba nie ma ludzi, którzy by pamiętali tutaj osobę, która tutaj rezydowała w tym domu. A to jest najważniejsze, że historia jest pamięcią naszą i niezaprzeczalnym doświadczeniem, które chcemy, uwieczniamy właśnie na takich instrumentach jak ta kamera. I po to jest i to wszystko, żebyśmy mogli każdą sekundę notować i nie robić z tego jakiejś afery, tylko tworzyć nowe sekundy, dużo piękniejsze, umiejętności, pragnienia nasze i doskonalenie tego skorpiona do momentu, kiedy zostanie Feniksem, co jest najwyższą formą tego, a nie tą jaszczurką czy tym pająkiem, który owija i wysysa, który jest zakonserwowany w mauzoleum na Placu Czerwonym. I tutaj właśnie to jest największe spojrzenie na to, co nazywamy Polską B, to co ja nazywam Polską B, bo stamtąd chciano by wypić naszą krew, naszą prawdę, naszą rzeczywistość, która bardzo boli. I nie umiejąc tego zrobić, trzeba po prostu nauczyć się, że można ich wstawić do stawu, a nasze rodzime pijawki to zrobią doskonale i prawdopodobnie urzeczywistnimy to, że zmienią tą swoją strukturę i ta krew taka czarna zostanie skonsumowana i powstanie coś nowego, bo trzeba odnowić to wszystko, ożywić, dać transfuzję młodym ludziom z młodą, ale z tamtą wiedzą prawidłową, a nie pozwolić sobie na kłamstwo 3 razy powtórzone, które stanie się prawdą. No i co już właściwie powinienem powiedzieć? Dasz bór, tak? Nie. Daj Bóg, żeby tak się stało. Do zobaczenia. I cieszę się, że jesteście. O 21:00 offsetka prawie codziennie. Może jakieś momenty będą, że nie będzie, bo zbliżamy się do tego momentu kulminacji, ale jeszcze chwila. Offsetka już jest. Do zobaczenia.